Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na terenach Bawarii. Mapa jest zinspirowana właśnie tamtymi rejonami, no i nazywa się Holzach. Twórcą mapy jest Nick Morels. Pojemność mapy 758, czyli 758,17 MB. Została wydana 4 czerwca 2026 roku na wszystkie platformy. No i niestety z mapą ściąga się 26 modów, także no dość sporo i pojemność tego wszystkiego, jak się pościąga, to jest ponad 1 giga, więc trzeba to wziąć pod uwagę, że niby mapa ma 758, ale z tymi modami będzie wychodzić ponad giga i to trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o konsolę. No bo konsole niestety muszą sobie pilnować tego limitu. Mapa prezentuje się w ten sposób. Także nie jest to jakaś duża mapa, jest myślę, że taka ze średnich mapek. Dużo pól, są lasy, no i jest klimatycznie, jest ciekawy klimat, naprawdę. Dobra, zacznijmy od upraw, bo mamy tutaj dodatkowe uprawy, także od Rzodkiewy w dół mamy dodatkowe uprawy, także jest tego trochę. Tada. I teraz tak, teren, od którego zaczynamy na poziomie łatwym. I tu jest też coś innego niż standardowo. Już Wam mówię dlaczego. Mianowicie zaczynamy od posiadania pól, ale nie posiadamy farmy na początek, więc tu jest takie zdziwienie moje było, kiedy to po prostu zobaczyłem. No ale nie wiem, taki twórca może zrobił, więc trzeba, żeby sobie skorzystać z tego terenu, trzeba sobie go zakupić. Jak widzicie, sprzęt na tym terenie już jest, więc to jest tylko kwestia zakupu. Nie wiem, dlaczego tak zostało zrobione, nie wiem, może jakiś błąd jest, powinna być ta farma wliczona w posiadanie, ale nie jest. 361 tysięcy trzeba na dzień dobry wydać, żeby posiadać tą właśnie gospodarkę. No i jak widać, tutaj dużo się dzieje. Oprócz tego jednego gospodarstwa mamy również inne jeszcze gospodarstwa, które możemy sobie zakupić. Tu jest jedno, zaznaczone jest właśnie, tu jest drugie, też jest zaznaczone. No i trzecie jest tutaj w tym miejscu. Także można sobie zagrać ze znajomymi. Tu jest biogazownia. Można sobie zagrać ze znajomymi, można sobie zagrać samemu, także to już od Was zależy, jak podejdziecie do tego, ale mapa jest warta uwagi. Dobra, poletko. 33 tysiące za 0,4 hektara, 53 tysiące za 0,7 hektara, 44 za 0,5 hektara. Tutaj mamy 1,36 hektara za 105. No i tutaj mamy 1,7 hektara za 132. 0,8 hektara za 63 i ostatnie 1,32 hektara za 101. Także tu wychodzi z tego, co widzę, jakieś 70 tysięcy za hektar. No, także ceny są takie troszeczkę wzięte z góry, z górnej półki, że tak powiem. I są tereny, których nie da się kupić. Tereny leśne tutaj jest 50 tysięcy, tu jest 51 tysięcy, tutaj mamy 65 tysięcy. Także tylko te, które są zaznaczone. Dużo jest pól, no i te, które nie ma, lasy, które nie mają numerku, no to się nie da kupić. Tu jest 20 tysięcy. Także ja sobie tu pstrykam i to nic nie działa, także jest limitowana ta mapa, jeśli chodzi o tą kwestię. Teraz tak, kalendarz upraw przedstawia się w ten sposób. Jeśli chodzi o zwierzęta, to na poziomie łatwym nie ma oczywiście żadnych, chociaż kurczę, mogę sprawdzić, czy mamy dostęp do tego, jeśli nie mamy terenu. Chociaż zaraz sprawdzę, może da się to sprzedać, chociaż wątpię. No właśnie, nie da się. Dobra, a więc tak, po zakupie gospodarki mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mamy te do przechowywania młodych krówek, no i jedną oborę. To jest po zakupie tej gospodarki. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. Jeśli chodzi o fabryki, to tutaj mamy jedną produkcję prądu. Także możemy tam zrębki wrzucać i będziemy mieć prąd, który możemy wykorzystać do ładowania sprzętu, jeśli będziemy mieć elektryczny. W dostępnych nie ma nic, także zobaczymy, ile tam produkcji będzie
można zakupić poprzez teren. Teraz tak, czy są znajdźki? Jest 20, także będzie można się wesprzeć również finansowo. Dobra, już sobie minimapę odpalam i jedziemy. Idziemy sobie zobaczyć pierwsze miejsce. Miejsce tutaj jest piekarnia, tylko że jest to jako skup, nie ma tutaj fabryki w tym miejscu. Więc to już nam mówi, że raczej nie będzie fabryk. No i tu jest to gospodarka, od której rzekomo powinniśmy zacząć. No i tu mamy... Czemu nie mogę wejść? Właśnie. Warsztat. Tutaj co mamy? Zarządzaj punktem produkcyjnym. Czyli... O, tu jest właśnie. Tylko ta kwestia... Gdzie tu będzie się wsypywać te zarębki? Chyba z drugiej strony będzie. No, tu się wsypuje zarębki. Dobra. A, czy... O, kojarzę, to jest ten mod. Z mod huba. Dobra, bo jak tu jest 26 modów, to wiadomo. Tutaj mamy dom rolnika, także możemy się przespać, przebrać. Mamy silos w takiej postaci. Ok. Tu mamy shopę ze sprzętem. Proszę bardzo. Tak się przedstawia. Tu mamy resztę sprzętu. Tu coś jeszcze jest. Tył. Tu mamy paliwko. Tu jest chyba ta obora. I tu jest pobór gnojowicy. I tutaj pomieścimy 50 krówek. Dobra. Tu jest mleczko w środku. Tu są te na młode krówki. Ile tu sztuk pomieścimy? Jedną, czyli jedną sztukę tutaj się zmieści. Tu mamy harwester, mamy samozbierającą przyczepę. No i chyba tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Tu z tyłu jeszcze są pryzmy, także możemy sobie robić kiszkę. I tak jak mówiłem, teren jest naprawdę ciekawy. Wioseczka nie jest to duża, bardzo ładnie się to prezentuje. Tu mamy sprzęt do trawy jeszcze. Duże detali, jeśli chodzi o ogródki. Ładnie to jest wszystko skomponowane. Dobra, a my wsiadamy w traktor i jedziemy zobaczyć, jak wygląda reszta punktów. Dobra. I sobie pojedziemy tak. W lewo i w prawo za kościołem, także na skrzyżowanie tu w prawo, do góry. Fajnie kościół jest skomponowany tutaj w ten pagórek, ładnie się to prezentuje. No klimacik jest ciekawy, nie jest to całkiem płaski teren, są pagórki, z górki, że tak powiem, to już trzeba będzie pomyśleć, kurczę, nad sprzętem, jakim będziemy pracować sobie, ciągnąć rzeczy i inne takie sprawy. Dobra, tutaj mamy sklep po prawej stronie. Nie wiem, czy ta brama... Aha, trzeba samemu otworzyć bramę. Prędkość otwierania jest niesamowicie błyskawiczna. No i tutaj mamy sklep. Dobra. Tutaj sprawdzę jeszcze sobie, czy mamy właśnie reset sprzętu. Na placu jest tutaj, ok, dobra. Tu mamy myjkę. Myjka należy do nas, tak? Należy do Ciebie. Także tak to się przedstawia. Sklep, warsztat, wszystko w jednym. Także wyjazd jest widać mocno ograniczony, więc tutaj trzeba myśleć, jaki sprzęt kupować, żeby przejść przez bramę. Niestety. Tutaj jest parking dla klientów. Mam takie wrażenie, że kurczę, jest większy wjazd dla klientów niż dla sprzętu, który ma tutaj pracować na tej mapie. No ale moje obiektywne spojrzenie, subiektywne. Tutaj mamy skupy w tym miejscu. Także tego trochę jest. Widać, że jest pobór wody w tym miejscu. Jejku, ta brama to jest... Nie wiem. Strasznie. Mnie to jakoś kole. To otwieranie. No i tu mamy
miejsca, gdzie sobie zakupimy rzeczy. Teraz sprawdzimy, co to, jak to zapisać. Stacja wapnowania i drugie stacja wapnowania. Okej, dwie w jednym miejscu. Tego wapna musi tu trochę schodzić, widzę. No i skupy po obu stronach, i okopowe, i takie. Także takie centrum skupu jest. Plus jeszcze można sobie wodę nabrać i wapno. Dobra, jedziemy dalej. Aha, i to jeszcze jedno tam, to małe, ale nie ma tego. To pewnie te zrębki się będzie zrzucać, bo to już wcześniej spotkałem się właśnie w takiej formie do zrzucenia zrębek. Dobra, widzę, pieniążki wpadły. Kurczę, fajna trasa. Dość wąsko jest. Te uprawy są bardzo blisko tego drogi. Mało spotykane to jest, ale fajnie to się prezentuje. I tu mamy kolejną farmę, którą możemy sobie zakupić. Zaraz może będzie tutaj jeszcze wjazd od głównej strony. O, właśnie. Także tu mamy kolejną farmę, którą możemy sobie zakupić lub zacząć od niej. No, to już od Was zależy. W sumie to może dlatego jest taki wybór, że można sobie sprzęt przewieźć właśnie w to miejsce, sobie wybrać, którą farmę chcemy, tylko że sprzęt już tu jest ulokowany, tylko przewieźć go. Nawet? Nie patrzyłem właśnie z takiego punktu, ale ma to sens. Dobra, 530 000 za tą gospodarkę. No właśnie, to jest właśnie to, zależy jaki jest punkt widzenia. I na przykład to może twórca miał taki właśnie zamysł. Tutaj mamy warsztat, mamy tutaj również myjkę. Tu mamy silos. Może w takiej postaci. Można wejść sobie. A tu się zrzuca do tego silosu. Tam. A tu się pobiera. Co tu jeszcze mamy? Szopę. No to wiadomo, tutaj sprzęt pochowiony sobie. Nic tu nie ma, bo jest pusta. Znaczy, no, teraz kupiłem, tu jest na obornik miejsce. Tutaj mamy zwierzęta w postaci świnek. 200 sztuk tutaj pomieścimy. Także, no fajnie. Fajnie się to prezentuje. Taki bawarski klimacik. Dobra, tu mamy farmę ogarniętą. To jedziemy dalej. Śmigamy na kolejne miejsce. Podobają mi się tutaj te pola, te przejazdy, te drogi między polami. Fajnie to się prezentuje, naprawdę ładnie. Światło, kolory, cienie w należytym porządku. No i tutaj mamy zalesiony teren, także trochę takiej dzikiej natury leśnej. O, przejechałem. Się właśnie zastanawiałem, gdzie tu będzie wjazd. I tu jest wjazd. Teraz do miejsca, gdzie jest... Wygląda na tartak, ale teraz zobaczymy, czy... Nie, to jest tylko skup. Tu mamy biomas, a tutaj mamy ala tartak, tylko że to jest skup, to nie jest do końca tartak. Nie ma to jako... Nie może być jako to fabryka, więc niestety nie ma tartaku. No, to jest mapa dla tych, którzy bardziej wolą uprawę, znaczy rozgrywkę pod kątem uprawy, niżeli jakieś produkcje. I to jest naprawdę bardzo fajna mapa, żeby sobie w takim kontekście sobie zagrać. Teraz muszę sprawdzić, czy tu mam... Nie, muszę jechać dalej. Następną muszę skręcić. Tu jakbyśmy skręcili w prawo, to byśmy dojechali do sklepu i dalej do kościoła. A ja muszę się tutaj dostać, czyli w tą skręcamy drogę teraz. I jedziemy na kolejną gospodarkę. Ładnie się to prezentuje, naprawdę. Powiem wam, taka malownicza jest mapa. Ładny widoczek stąd jest. Z kabiny. O. Nie no, ładna mapa.
Jest naprawdę warta uwagi. Mimo że 26 modów się ściąga, to no nie wiem, jeśli nie miałbym zawalonego slotu z tymi modami, to ściągnąłbym tą mapę sobie pograć, bo jest naprawdę widać przyjemna. W porównaniu do tych twórców od Shanty Boy Creation, to no to jednak jest duży odskok. Dobra. Tutaj mamy kolejną farmę i to kosztuje 358 tysięcy. No i tutaj mamy dom rolnika. Obora jest, pryzmy, miejsce na obornik, miejsce do chowania sprzętu, otwarte, zamknięte. Także możemy mieć pod daszkiem, możemy mieć schowane żeby wiatr nie wiał za bardzo. Tutaj mamy myjkę znowu, widzę, że na każdej farmie jest myjka. No i obora jest w tym miejscu, zaraz zobaczymy. Chyba z drugiej strony się wchodzi, żeby sprawdzić. Tutaj mamy na te mniejsze krowy 3. A tu mamy... Z tej strony powinna być ilość. Aha, tutaj, no, to tak to było. Tu też się otwiera? Też się otwiera. I mamy 50 również krówek, czyli to samo jest co na tamtej farmie. Podobny klimacik. Tu chyba jest dodatkowo jeszcze garaż, zaraz sprawdzę. Nie wiem, czy tam też był taki dom? Nie. Nie otwiera się? O, szkoda. No jak już takie coś, to już fajnie by było, żeby to zrobili, no. No trudno. Dobra, jedziemy dalej. Teraz tak. Może pokażę, jak to już, gdzie byliśmy. Czyli tu pojawiliśmy się pod kościołem, zrobiliśmy sobie skup, gospodarkę, stąd pojawiliśmy sobie do góry sklep, skupy, stąd do kolejnej gospodarki, z tej gospodarki do skupów, z tych skupów tutaj do następnej gospodarki i teraz pędzimy, tu musimy przejechać, tu w to miejsce. Czyli śmigamy tutaj wokół tego lasku do głównej drogi, bo tutaj takie dwie główne drogi, północ-południe można by było powiedzieć, z pętelkami taka droga jest zrobiona. O, jak fajnie biogazownie widać na horyzoncie. Lubię ten klimacik taki niewyraźny. No bo to tak naprawdę widać, nie? Takie są realia. Jeśli patrzymy na daleki punkt, to on taki niewyraźny jest. No jak jeszcze jest ciepłe powietrze, to jeszcze tak fajnie to wszystko faluje. Mega są te drogi między polami. Bardzo mi się to podoba. Klimat fajny jest. Dobra. A więc biogazownia. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje biogazownia, co nam oferuje ta biogazownia. Czy to jest warto zachodu pieniędzy? Raz. O, chyba trzeba teren kupić, bo nie ma tutaj znacznika. No i teraz tak, 593 tysiące za biogazownię. No to cena nawet taka w miarę. Dobra, zerknijmy, co tu nam oferuje. Mamy z gnojówki, z kiszonki, z obornika i rozdrobnione buraki. Czyli takie bardzo standardowe. Mamy miejsce też do przechowania sprzętu, jak i również myjkę. Czystość na pierwszym miejscu, tylko co jest grane? Czemu tu się drzwi nie otwierają? Nie mów mi, że to jest budynek statyczny. Taki olbrzymi? Nie, no musi się dać otworzyć, bo jest paliwo. Chyba że się przechodzi przez drzwi. Już kupiłem teren. Aha, tu trzeba wejść. Tu jest warsztat w ogóle. O. Aha, tutaj się wjeżdża do warsztatu, dobra. Tylko drzwi znowu się nie otwierają zaraz. Tu. O,
Jednak przycisk. Dobra, paliwo. Czyli te drzwi będzie się otwierać z przycisku. Nie, to jest siąść do tego. I co jest grane? Czemu nie mogę wejść? Otworzyć? Tu. A, takie łuty z solewami. Aha, to się myjka. Do myjki się wsiada, ale czemu? O, jest tutaj, tylko że jest ciężko wycyrkulować. Dobra, tu jest. Jest. Dobra. I już myślałem, że to jest statyczna. Nie no, za duże, żeby było statyczne. Jest ok. Dobra. Teraz tak, przydałoby się wyjechać tu za biogazownię i jeszcze bardziej na południe zjechać. Też pojedziemy sobie polnymi drogami. To ładnie to wygląda. Okej. Fajny klimacik. Są takie ładne właśnie punkty, gdzie widoki są naprawdę przednie do oglądania. Ciekawie to wygląda. Propozycja jest naprawdę kusząca, żeby sobie pobrać na tej mapie. Dobra. Śpieszy mi się, sorki. No i teraz jedziemy do kolejnego miejsca. Tym kolejnym miejscem no to nic innego jak handlarz zwierzętami. Ale klimacik tu też jest niezły. Tu mamy zwierzęta kupić. Możemy tutaj sprzedać rzeczy. No i jeszcze powinno być możliwość zakupu obornika. Będzie? Gdzieś tutaj? Na samym przodzie? A, tu jest. To gnojowica, a obornika nie widzę. Chyba tylko gnojowica jest. Dobra. To tyle, ale fajny klimacik, podoba mi się to. Ciekawy. Dobra, idziemy dalej. Teraz udać się do kolejnego miejsca. Idziemy na główną drogę. Muszę się teraz popatrzeć, ale raczej chyba pojedziemy na zachód, mi się wydaje. Tak, na zachód. Ja widzę po budynkach, że tam muszę dojechać, bo w tamtym kierunku będzie kolejna farma, którą sobie zakupimy. Zobaczymy, co oferuje. Aha, i są jeszcze miejsca, gdzie na przykład tu można sobie kupić ten teren. Wtedy mamy tutaj do dyspozycji shopę. Takie właśnie dodatki niewielkie. Są też, tam chyba jest nawet jedno miejsce, gdzie jest pryzma. Można sobie osobno jeszcze kupić pryzmę, gdzieś tam w poletku sobie stoi przy drodze. No i tutaj jest kolejne gospodarstwo. Sobie wjedziemy tu przez pryzmę do środka. Też koło domów jednorodzinnych. Zaraz zobaczymy. Czyli tak, od biogazowni przyjechaliśmy sobie tutaj, zrobiliśmy sobie handlarza zwierzętami, przyjechaliśmy sobie tutaj na zachód mapy, no i teren 98 tysięcy, teren 98 kosztuje 404 tysiące. I tu mamy znowu młode, jak widać, no i oborę, bo to jest jakaś inna już obora, bo mamy tutaj 141 sztuk bydła pomieści. No i silos ten sam jak wcześniej, jak widać. Dużo do chowania sprzętu jest miejsca. Tu też jest obornik. I co tu jeszcze jest? Tu jedno takie. Tada. Warsztat również jest, także co więcej chcieć. Zamieszkać i się brać za robotę. No.
Dobra, idziemy do następnego miejsca. Teraz muszę sprawdzić, czy to... to już wszystko, już nie ma następnych miejsc. Ale się rozkręciłem. Myślałem, że jeszcze coś będzie. Ale to wszystko. Nie, no tak jak mówiłem, no to jest średnia mapa, nie jest to mała, nie jest to duża. Wejdźmy sobie w tryb budowy. Teraz zobaczymy sobie z góry. Także jak widać pagórkowate jest, bardzo fajny klimacik. No tu jest ta szopa, o której mówiłem, a pryzma, o której wspominałem, jest tutaj właśnie w tym miejscu, także też to można sobie zakupić. I ogólnie tak się prezentuje mapa. Prosta, skupiona tylko na uprawie głównie, także można śmiało się tu bawić, jeśli ktoś chciałby sobie tutaj pohodować, czy produkcję, łańcuchy produkcyjne, no to trzeba sobie już tu teren wygospodarować w swoim zakresie, ale ogólnie mapka jest przyjemna. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za łapeczki, subskrypcje, komentarze i podbicia, a ja się z Wami żegnam do następnego. Na razie, cześć.